Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne czekoladowe ciasto z dużą ilością kajmaku, orzechów i nutelli. Jest po prostu pyszne i rozpływa się w ustach. Rozkosz dla podniebienia. Zdecydowanie. Do tego jeszcze odrobina wiśniowego dżemu dla przełamania smaku. Jest to moja wersja znanego ciasta 3-bit, tylko w czekoladowej wersji. Koniecznie spróbujcie ten przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od zrobienia budyniu. Do garnka wlewam mleko. Mam przygotowane 700 ml. Wlewam nie wszystko, zostawiam odrobinę, żeby rozpuścić w nim budyniowy proszek. Włączam gaz i muszę zagotować mleko, które mam w garnku. W pozostałym mleku rozpuszczam budyń. Mam 2 budynie czekoladowe już z cukrem, każdy po 60 gramów. Możecie również użyć budynie bez cukru, wtedy od razu do mleka do garnka dodajcie cukier podany na opakowaniu. Wlewam do pozostawionego mleka, zamieszam, żeby mi się rozpuścił i jak zagotuje mi się mleko w garnku, ugotuję gęsty budyń. Mleko mi się zagotowało. Wleję teraz rozmieszany budyniowy proszek i mieszając cały czas będę gotować, aż pojawią mi się takie porządne bąbelki, a budyń mocno zgęstnieje. I gotowe. Mogę budyń wyłączyć. Od razu nakrywam folią spożywczą, ale tak, żeby dotykała budyniu. Wtedy nie strobi się nam żadna skorupka na budyniu. Budyń całkowicie musimy wystudzić. Nie może być chociaż trochę ciepły, ponieważ zważy nam się masa. Musi być całkowicie zimny. Budyń wystudzony możemy robić dalej nasze ciasto. Dzięki folii nie zrobiła nam się skorupka na wierzchu. Teraz do misy robota wrzucam masło. Masło w temperaturze pokojowej 300 gramów. Zaczynam ucierać masło i w międzyczasie będę dodawać po łyżce przestudzony budyń. Masło się już utarło. Możemy dodawać budyń. Ucieramy, aż się dokładnie połączy z całą ilością budyniu. Jak masło zostało gdzieś trochę na brzegach, to szpatułką jeszcze zbierzcie i zamieszajcie, żeby wszystko razem dobrze było wymieszane. Na koniec do masy dodaję krem czekoladowo-orzechowy typu Nutella. Około 2 czubatych łyżek. Podkręci nam smak kremu. Miksujemy jeszcze tylko krótko do połączenia. I masa gotowa. Teraz w blaszce o wymiarach 25 na 30 cm wykładam herbatniki kakaowe na spodzie. Wyłożyłam sobie blaszkę papierem do pieczenia tylko dlatego, że ciasto będzie na zimno i nie lubię, jak przechodzi mi zapachem blachy. Poza tym można go łatwo wyjąć. Warstwę herbatników smaruję tak solidnie dżemem wiśniowym. Mam swojej roboty pyszny dżemik, więc idealnie się tu sprawdzi. Smarujemy delikatnie, tak żeby nie przesuwały nam się herbatniki. Ta pierwsza warstwa zawsze jest najgorsza, ale spokojnie da się to zrobić.
herbatniki posmarowane, możemy wykładać kolejną warstwę herbatników. Na herbatniki możemy wyłożyć naszą czekoladową, budyniową masę. Wygładzamy ją delikatnie i na masę kolejna warstwa, już ostatnia, herbatników. Tak przygotowane ciasto wstawiam na razie do lodówki, żeby stężało na około godzinę. Po tym czasie herbatniki już się nie będą ruszać i będziemy mogli posmarować bez problemu masą kajmakową. Smaruję herbatniki na całej powierzchni. Nie żałuję. Teraz przygotujemy ostatnią masę. Mam tutaj już pół litra śmietanki kremówki w misie Robota, oczywiście mocno schłodzonej. Dodaję do niej 250 g serka mascarpone, również z lodówki. I dodaję cukier puder, 2 łyżki. I ucieramy. Najpierw na wolnych obrotach, żeby nam się połączyło z serkiem. Po chwili możemy zwiększyć obroty i na największych ucieramy, aż będzie gęsty krem. Jak masa nam już zgęstniała, to dodajemy również 2 łyżki kremu czekoladowo-orzechowego typu Nutella. Mieszamy, aż się połączy i dosypujemy jeszcze 1 figs do śmietany. Chwilę miksujemy i gotowe. Krem wykładamy na nasze ciasto. Wygładzamy po wierzchu i już nasze ciasto jest prawie gotowe. Na wierzch chcę jeszcze wycisnąć odrobinę kremu czekoladowo-orzechowego, tego co jest w środku w masach, tak samo i odrobinę masy krówkowej. Nie musi to być tak ładnie, jak ja tutaj robię, bo za chwilę tego i tak widać nie będzie, ale łatwiej jest mi w ten sposób, bo chcę, żeby krem był wszędzie po trochę. A po mięciutkiej masie, która jest na wierzchu i jeszcze nie stężała, no jest to ciężko zrobić, więc jak wyciśnicie sobie z woreczka, jest odrobinę łatwiej. Rozprowadzę sobie jeszcze łyżeczką, żeby mi się trochę zmieszało i wszędzie był ten smak. I jeszcze ostatni składnik na wierzch. Orzeszki ziemne, solone. Rozdrabniam odrobinę w blenderze, bo chcę, żeby były drobne kawałeczki, ale też nie mielone, więc o, takie właśnie. Posypuję nimi wierzch. Używam takich solonych, które zazwyczaj mam gdzieś w puszce w domu. Idealnie się tu sprawdzą. I gotowe. Ciasto wstawiamy do lodówki na minimum kilka godzin, a najlepiej całą noc. Po całej nocy w lodówce mogę już pokroić moje ciasto. Dzięki temu, że jest w papierze do pieczenia, wyjęłam sobie z blaszki i kroję. Jest po prostu rewelacyjne. Koniecznie spróbujcie je zrobić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!